maszyn. Zacznijmy od tworzyw sztucznych. To materiały użytkowe, które powstają z polimerów. Polimery to związki organiczne o bardzo dużej masie cząsteczkowej. Powstają one w dużym uproszczeniu w wyniku obróbki ropy naftowej w rafineriach. Tworzywa dostępne są na rynku w formie granulatu, z którego produkuje się rozmaite wyroby. Elementy z tworzyw sztucznych są bardzo lekkie dzięki niskiej gęstości. Do tego łatwo się formują i produkcja dużych serii części jest dość tania. Rozróżniamy wiele gatunków tworzyw, które wykazują odmienne właściwości. Przykładowo niektóre tworzywa są odporne na rozpuszczalniki, a inne nie. Generalnie tworzywa są znacznie mniej wytrzymałe od metali i ich stopów oraz mogą pracować w mniejszym zakresie temperatur. Chłoną wilgoć i mają znacznie większą rozszerzalność temperaturową niż metale. Oznacza to, że w wyniku zmian temperatur bardziej zmieniają swoje wymiary. Mimo to znajdują one szerokie zastosowanie w przemyśle. Omówię pokrótce najczęściej stosowane metody przetwórstwa tworzyw sztucznych. Zaczniemy od procesu wytłaczania, w którym to tworzywo w formie granulatu zostaje podgrzane i wymieszane w wytłaczarce za pomocą obrotowego ślimaka. W wyniku podgrzania ulega ono uplastycznieniu do postaci półpłynnej. Następnie tworzywo jest sprężane i przeciskane przez dysze, które formują odpowiedni kształt wyrobów lub półwyrobów w postaci profili, płyt czy folii. Po wyjściu z głowicy wyrób jest schładzany na linii produkcyjnej, a następnie cięty na odpowiednie długości. W ten sposób z tworzywa wytwarza się rury, profile okienne czy zewnętrzne osłony przewodów elektrycznych. Kolejną techniką jest wytłaczanie z rozdmuchiwaniem, w którym to wytłoczony profil z tworzywa zostaje rozdmuchany sprężonym powietrzem. W wytłaczaniu z rozdmuchiwaniem swobodnym wytłoczona cienkościenna rura jest natychmiastowo rozdmuchiwana strumieniem powietrza o niedużym ciśnieniu i następnie wyciągana za pomocą urządzeń odbierających. W ten sposób otrzymuje się np. różnego rodzaju folie, które następnie są rozcinane i zgrzewane. Folie najczęściej wytłaczane są pionowo do góry. W wytłaczaniu z rozdmuchiwaniem w formie na początku wytłacza się wąż między dwoma otwartymi połówkami formy. Następnie następuje zamknięcie formy i odcięcie węża. W kolejnym etapie wąż tworzywa zostaje rozdmuchany za pomocą szpienia rozdmuchowego. Później następuje otwarcie formy i usunięcie gotowego detalu. W ten sposób formowane są głównie butelki. W przypadku butelek PET rozdmuchuje się w formie wcześniej przygotowane kształtki zwane preformami. Termoformowanie polega na uzyskaniu pożądanego kształtu poprzez podgrzanie i formowanie folii lub płyty z tworzywa sztucznego za pomocą metalowego stempla i podciśnienia. W tej technologii wykonywane są blistry i inne opakowania.
Formowanie wtryskowe polega na wtryskiwaniu uplastycznionego tworzywa do formy, w której ono zastyka, tworząc tzw. wypraskę. Następnie forma zostaje otwarta, a wypraska usunięta w sposób mechaniczny. Cały proces formowania wtryskowego prowadzi się na urządzeniach zwanych wtryskarkami. Jest to najczęściej spotykany proces wytwarzania części tworzyw sztucznych, zarówno tych małych o masie poniżej 1 g, jak i tych dużych o masie sięgającej 50 kg. W tej technologii możemy otrzymywać na gotowo wyroby o skomplikowanym kształcie w jednym procesie technologicznym. Tworzywo w formie granulatu jest transportowane do ślimaga wtryskarki, który wykonuje ruch obrotowy. W ten sposób tworzywo jest przesuwane w cylindrze wtryskarki. Dodatkowo jest ono podgrzewane i uplastyczniane za pomocą grzałek. W dalszej części następuje wtryśnięcie tworzywa do formy wtryskowej, wykonanej zazwyczaj ze stali. Po napełnieniu formy tworzywem następuje chłodzenie formy celem zestalenia tworzywa. Następnie forma zostaje otwarta i uwalniany zostaje detal. Odbywa się to najczęściej automatycznie za pomocą specjalnego układu wypychania. Następnie forma się zamyka i cały proces się powtarza. Każda technologia ma jakieś ograniczenia. Wyroby z tworzyw sztucznych nie mogą mieć dowolnych kształtów. Należy unikać grubych ścianek, dużych skupisk materiału, uwzględniać skurcz przetwórczy i wiele innych czynników. Każdy detal otrzymywania sformowania wtryskowego musi oczywiście być tak zaprojektowany, by dało się go uwolnić z formy wtryskowej po jej otwarciu. Nie ma co tutaj się zagłębiać w szczegóły. Obejrzmy lepiej animację formy wtryskowej na obudowę lampy do traktora. Odlewnictwo to technika wytwarzania, w której otrzymuje się gotowe przedmioty metalowe poprzez wypełnienie odpowiednio przygotowanych form odlewniczych ciekłym metalem lub stopem. Zazwyczaj odlewa się detale z żeliwa, staliwa oraz metali nieżelaznych takich jak miedź, aluminium, cynk i magnez. Wyróżniamy wiele metod odlewniczych. Podstawowe metody to odlewanie w formach piaskowych jednorazowych, odlewanie w formach metalowych zwanych kokilami, odlewanie ciśnieniowe czy odlewanie metodą wytapianych modeli. Formy odlewnicze możemy podzielić głównie na jednorazowe i wielokrotnego użytku. Formy jednorazowe wytwarzane są z masy złożonej z piasku kwarcowego i glinek formierskich. Formy wielorazowe są wykonywane ze stopów metali. Do tego sam proces odlewania może przebiegać w sposób grawitacyjny, próżniowy czy pod wpływem ciśnienia. Proces wykonania odlewu rozpoczyna się od zaprojektowania surowego detalu, czyli odlewu, na podstawie projektu gotowego wyrobu. Trzeba zaplanować płaszczyznę podziału formy, nadać pochylenia technologiczne, uwzględnić skurcz oraz inne parametry. Projektuje się układ wlewowy w taki sposób, by nastąpiło efektywne wypełnienie gniazda bez wart odlewniczych, takich jak zamknięte pęcherze powietrza. Najczęściej nie da się otrzymać w wyniku odlewania żądanego przedmiotu na gotowo. Po procesie odlewania detal poddawany jest często obróbce mechanicznej. Powierzchnie, od których wymagamy niskiej chropowatości, poddawane są skrawaniu.
Stąd wcześniej nadaje się na powierzchnię detalu nadatki obróbkowe. W gotowym odlewie wykonuje się małe otwory i inne szczegóły metodami skrawania, których nie da się otrzymać bezpośrednio w wyniku odlewania. W przypadku formy piaskowej jednorazowej należy przygotować model oraz rdzenie, które formują ewentualne otwory. Model umieszcza się w skrzynce formierskiej i zasypuje masą. Masa. Tworzy się jeszcze układ wlewowy, którym to tworzywo wleje się do środka oraz odpowietrzenia. Po utwardzeniu masy można wyjąć model i ustawić rdzenie. Masa. Następnie tak przygotowaną formę zalewa się ciepłym metalem. Po wystudzeniu odlewu można rozkruszyć formę, wyjąć detal, odciąć wlewek i oczyścić. Później można przejść do dalszych obróbek cieplnych i mechanicznych. Masa. Należy tak zaprojektować każdy detal, by zminimalizować ilość rdzeni. Najlepiej, jakby kształt odlewu umożliwiał zastosowanie tylko jednej, płaskiej płaszczyzny podziału formy i modelu. Należy unikać podcięć utrudniających odlewanie i nagromadzeń materiału, czyli dążyć do w miarę równomiernej grubości ścianki. Należy dążyć do zapewnienia dwustronnego podparcia rdzeni, unikać konstrukcji połączeń ścian typu X zastępującej połączeniami typu Z itd. itd. Metoda wytapianych modeli to metoda odlewnicza polegająca na wykonywaniu woskowego prototypu zamierzonego przedmiotu. W tym celu model lub część, którą chcemy skopiować, umieszcza się w płynnym silikonie. Po zastygnięciu formy silikonowej usuwa się model, a następnie zalewa woskiem. W ten sposób powstaje prototyp z wosku. Prototyp okleja się następnie specjalnie spreparowanym gipsem lub masą ogniotrwałą. Po zestaleniu usuwa się wosk gorącą wodą lub poprzez wygrzanie tak przygotowanej formy. Odzyskany wosk może zostać użyty kolejny raz. Do tak przygotowanej pustej formy wlewa się płynny metal. Po ostygnięciu formy i jej rozbiciu, przedmiot zazwyczaj poddaje się dalszym obróbkom, takim jak szlifowanie itp. Forma odlew, dodana konsystencja, tego esencja, potężna turbulencja. Pada w tryby trybiące, napędzające całe agregaty, stałe aparaty, robotyka, działające automaty. Forma odlew, dodana konsystencja, lub